pyk i nie ma. Jakbyś na to popatrzył i zobaczył, co masz, co możesz zdobyć, albo powiedzieć, gdzie możemy tego szukać. Jak widzicie, fura gotowa na święta, ale i do blacharza. Najczęściej te auta są już zgnite, zżarte i dziurawe, natomiast ten egzemplarz jest naprawdę bardzo dobrym autem. Coś zrobią z tym? Że ktoś coś z tego zrobi? Materiału się nie polakieruje. Bo to pęknie, zejdzie, to będzie lipa i kaszana na pewno. Ja jako osoba techniczna nie mogę znieść psychicznie, jeżeli coś, co miało jakąś wartość techniczną, ktoś zainwestował tam swoją wiedzę, umiejętności i tak dalej i później wyrzucamy to na złom. Więc ja ideowo ratowałbym wszystko to, co technicznie jest do uratowania. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Okazało się, jak zwykle, że miałem rację z zakupem 2 samochodów, a nie jednym. No bo z jednym to teraz byśmy sobie nie dali rady i trzeba było 50% części szukać na rynku. A tak, ponieważ były 2, z 2 jeden kompletny praktycznie jesteśmy w stanie złożyć. Myślę, że mamy gdzieś tak około 90% elementów potrzebnych do takiej pełnej renowacji. Te 10% gdzieś będziemy musieli znaleźć. Zawieszenie mamy praktycznie kompletne, 2 zawieszenia kompletne, potrzebujemy jedno, więc jest ok. Silniki mamy 2 do odbudowy, ale jeden z nich myślę, że bez problemu będzie. Skrzynia biegów jest, biegi wchodziły, więc generalnie jakieś zmiany łożysk i tak dalej, to nie powinien być duży problem. Elektrykę, tak jak mówiłem, mamy. Pasuje. Pewnie tutaj też będzie pasowało. No i ładnie. Bo generalnie to powinno pasować do tego, a to powinno pasować do tego. O. To jest ok. To jest ok. To jest do zegarów i tak, to jest na pewno dobrze, bo to było w cieniu, to było na słońcu i to jest syf. To on chyba spłonie, to ma szansę, żeby spłonąć. Tu jest dobrze. Czyli generalnie mamy problem z tymi kostkami, które były na środku, przy radiu, przy zapalniczce, przy radiu to nawet widać, ponieważ ktoś sobie to skrócił. Teraz poszukamy tej lepszej, bo ten samochód był bardziej kompletny, więc mniej te kostki były narażone na działanie słońca. I teraz tutaj się zrobiła kaszana, bo tu już było całkiem ciekawie, bo tutaj już płonęła ta wiązka elegancko, się już izolacja pozwijała, więc tutaj będzie spory kłopot z tym. Ale zrobimy prawdopodobnie tak, że tamta wiązka była ok, to przełożymy te kostki, które były popękane w tamtej, a tutaj są dobre. Przełożymy tam i zrobimy sobie jedną dobrą wiązkę i to będzie nasz oryginał. Dlaczego odkładam jedną na drugą? Bo i tak żadna z nich nie jest w idealnym stanie i nie nadaje się do zamontowania w samochodzie. Z tej, która ma lepsze kostki, bo mniej była narażona na działanie słońca, przełożę kostki do tej, która nie płonęła. Więc z 2 będziemy mieli jedną w oryginale, a drugą użyjemy do projektu, bo pewnie tylko część przewodów będzie potrzebna. Tam, gdzie będzie inny silnik, na skrzynia biegów i tak będziemy robić praktycznie całą wiązkę od nowa. Generalnie wiązka silnikowa to jest duży kłopot, bo są duże braki i tak naprawdę nie wiadomo, skąd te elementy uzupełnić i czego trzeba poszukać po schematach elektrycznych, co mogło być w tych miejscach. No i ponieważ jeden z tych samochodów stał z otwartą maską albo w ogóle bez maski,
to te wszystkie kostki tak naprawdę nie nadają się do tego, żeby ich użyć. Jeżeli chodzi o komorę silnikową, to czeka spora rzeźba, ale tak naprawdę musimy z tych dwóch uratować jedną wiązkę, więc mam nadzieję, że przy wymianie kilku kostek i kabli uda się to i może kiedyś ten sztrucer odpali. OK, monitor sprawdza, czy jest OK. To jest OK. Monitor mówi, że jest dobrze. To był głośnik. To albo lampeczka oświetlenia. To ona mi przeszkadza, to tylko się podlutuje. Delikatnie. No i dobra, idziemy dalej. Tutaj jesteśmy. To się nie mieszaj do tego. I tu jesteśmy próg. Do tych samochodów potrzebujemy tylną część wiązki praktycznie do 2 egzemplarzy. I do tego, która będzie na oryginał, i do tej, która będzie na projekt. No bo przecież nie chcemy przebudowywać tylnych świateł. No i OK monitora. No przecież OK monitor musimy użyć. Jeżeli chodzi o elektrykę, z lampami nie ma większego problemu. Przynajmniej jeden komplet jest całkiem niezły. Na pewno będziemy musieli kupić przednie lampy, bo dosłownie jest ich 8 z 2 samochodów i każda jest inna, więc przynajmniej jeden komplet będziemy musieli pozbierać jakiś najbardziej zbliżonych do oryginału. Jeżeli chodzi o same przewody, to tak, tylne wiązki są naprawdę OK. Praktycznie mamy je gotowe do obydwu samochodów. Problemem robi się wiązka pod deską, bo będziemy musieli z 2 złożyć jedną, ale to jest OK, bo druga i tak będzie praktycznie do zrobienia od nowa, jeżeli mówimy tutaj o słapie, zmianie zegarów, skrzyni biegów i tak dalej. No i problemem zrobiła się wiązka w komorze silnika, bo potrzebujemy jednej sprawnej, no a na razie mamy 2 bardzo mocno niesprawne i mocno niekompletne. Więc jeżeli uda nam się namierzyć wiązkę do komory silnika do RA29 z 77 roku, bo to jest istotne, żeby właśnie od tego silnika ta wiązka była, to biorę ją w ciemno. Zobacz, jak jeszcze kameruje się. To już te kostki powymieniałem. To jeszcze uratowałem jedną na zapas dobrą, ale generalnie te, które były na słońcu, no to wyglądają tak, nie? To się z nimi dzieje. Więc powyjmowałem z tej wiązki te, które były już zmęczone słońcem. No i jeszcze brakuje mi na przykład tego. Na razie nie wiem, skąd to wziąć, jeszcze tego nie wymyśliłem. Ale reszta generalnie jest OK. I tutaj jeszcze jest problem. Muszę gdzieś pokombinować z takimi przylotkami. Ale już wstępnie przymierzyłem, że od MR2 będą pasowały, więc chyba z tych wiązek, które mi zostały od MR2, będę musiał to powyciągać i powymieniać. Także tu jeszcze chwila roboty jest. No i po 16 godzinach mozolnej pracy, czyszczenia szczoteczką do zębów tutaj każdego z tych zakamarków, mamy to. Wyszło to mniej więcej tak, sami ocencie, jak na moje oko jest OK. Poizolowałem, wyczyściłem kosteczki elegancko. No i tyle, no i te tylne wiązki mamy. Naprawdę do 2 samochodów tutaj nawet jest zrobiona. Została najgorsza do roboty, ta pod maską. Pod deską. Jeszcze. Ale to muszę mieć na to wenę, bo to jest strasznie męcząca robota, straszna dłubanina. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.